Szanowni Państwo, ja Państwa bardzo serdecznie witam na naszej prelekcji dotyczącej nadciągającego tsunami legislacyjnego. Generalnie będę mówił bardzo szybko, bo jest bardzo dużo legislacji i muszę zdążyć 25 minut, ale słyszałem, że organizatorzy powiedzieli, że potem nikt do tej sali nie wchodzi, więc możemy sobie zrobić spokojnie jakąś sesję Q&A. Więc jak będą jakieś pytania, to zapraszam na koniec, pewnie będzie ich dużo, bo dużo też jest przepisów. Zacznijmy od takiej krótkiej agendy, jak ją wymyśliliśmy, żeby Was zaciekawić, żeby to nie było tylko gadanie jakieś tam prawnicze, że coś się zmieni, coś się stanie. Pokażemy mniej więcej, skąd w ogóle się bierze to tsunami, podstawy prawne cyberbezpieczeństwa według ENISA. Potem tutaj pani mecenas opowie o, jak to w slangu zaczęliśmy sobie mówić między sobą, o KRA. I potem ja przedstawię kazus NIS-2 w aspekcie ransomware, czyli w ogóle jak to stosować, żeby też nie było kolejnej pogadanki o NIS-2, bo to chyba byłaby już 4. sesja na tej konferencji o NIS-2, więc bez sensu. I potem jeszcze na koniec powiemy o innych ciekawych przepisach, które gdzieś tam są, o których warto wiedzieć. I na koniec pokażemy nasze facjaty, żeby nas znaleźć na LinkedInie. Okej, skąd nadciąga to tsunami legislacyjne? Trochę danych, zresztą wszyscy tu jesteście ekspertami, więc ja tylko pokażę, co pokazuje Unia Europejska, czyli to, czym argumentuje wprowadzenie między innymi właśnie Cyber Resilience Act, czyli to właśnie KRA, o którym sobie żartowaliśmy. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że pokazywane są różne koszty związane z tym cyberbezpieczeństwem. Tak jak mówię, to jest z tego dokumentu unijnego. No i kwestia właśnie też między innymi, proszę zwrócić uwagę, ransomware'a jako takiego sztampowego przykładu związanego z tym, że no niestety nie dzieje się dobrze. Ja jeszcze tylko dodałem z ciekawości z raportu SOFOS, że to odzyskiwanie z ransomware'a wcale nie jest takie proste, odzyskanie wcale nie jest takie proste, ale dodam może jeszcze, żeby podkreślić, jak to wygląda, bardzo ciekawą grafikę. Też fajnego influencera związanego z Industry 4.0, Jeffa Wintera, że generalnie no widać, że przemysł mocno tym ransomwarem rzeczywiście obrywa. Możemy się tylko zastanawiać, o co w tym chodzi, czy chodzi rzeczywiście o okup, czy może chodzi po prostu o espionaż, jak to było wczoraj powiedziane na jednej prelekcji, czyli o pozyskiwanie różnych informacji, albo po prostu o destrukcję, czyli zniszczenie. Nie? Bo tak też wczoraj pan dr Łukasz Kister mówił, że to też tak może wyglądać. Okej, teraz skąd się biorą te przepisy? Oczywiście możemy sobie, tak jak prawnik wychodzi z konstytucji, tak, wyjdźmy z konstytucji, my możemy w prawie unijnym sobie wyjść od prawa pierwotnego, powiedzieć, że mamy jakieś tam fundamentalne kwestie związane z prawami dotyczącymi prywatności, no i tutaj Unia bazując na tym też chce coś dalej budować w kwestii tego cyberbezpieczeństwa. To jest akurat fajny cytat dotyczący właśnie cyberbezpieczeństwa na tym poziomie unijnym. You can have a high level of cybersecurity if you don't have a minimum level of cybersecurity. I właśnie do tego właśnie dąży Unia, żeby przygotować jakieś takie podstawowe ramy. Gdyby ktoś nie wiedział, skąd się bierze ENISA, to ja tylko dodam, że to jest Agencja Unii Europejskiej zajmująca się cyberbezpieczeństwem i ten skrótowiec wbrew pozorom nie jest adekwatny do aktualnej nazwy, bo sama agencja ciągłość działania ma już dłuższą, tylko tyle, że po drodze została wzmocniona przepisami aktem o cyberbezpieczeństwie. No i według tego właśnie naszej agencji unijnej należy zwrócić uwagę, co jest ważne. Ważne są strategie ENISA, które wskazuje przede wszystkim 2 strategie, regulacje oczywiście, które też często na tych konferencjach związanych z ENISą się pojawiają, pokażę je za chwilę, no i standaryzacja. A ta standaryzacja jest bardzo ciekawym elementem, bo mówimy sobie potem na kazusie właśnie NIS-2. No i teraz jeszcze szybko te najważniejsze przepisy związane z cyberbezpieczeństwem, które wskazuje nam ENISA, które zawsze się pojawiają przy okazji każdej konferencji organizowanej przez ENISA. No to oczywiście znane RODO, ale też i eIDAS, który się nam już powoli modyfikuje. Teraz niedawno, 2 dni temu byłem też na konferencji Trusted Foreign Economy, gdzie też właśnie głównym tematem była kwestia eIDAS-u w kontekście NIS-2, czy one będą współgrać, jak na to patrzeć wszystko. Bardzo ciekawa konferencja też była właśnie związana z tymi kwestiami. Oczywiście Cyber Security Act, czyli to, o czym wspomniałem przy okazji tego, jak ENISA nam to ewoluowała i się zmieniała. No i oczywiście RED, a dokładnie RED 2, o którym też więcej powiemy przy okazji wyzwań, no i ten NIS-2. Ale ENISA wskazuje jeszcze właśnie Cyber Resilience Act, który też nam się tutaj pojawia. DORA też, no ale to może bardziej akurat sektor finansowy, AI, czyli oczywiście sztuczna inteligencja, też bardzo ciekawe. Wczoraj mieliśmy ciekawą też sytuację, bo do Polski przyjechała osoba związana właśnie ze sztuczną inteligencją i opowiadała o tym, kto się interesuje, ten wie, ale też European Chipset Act i Data Act, który już akurat też dotknie
tutaj kwestie związane z przemysłem i bezpieczeństwa przemysłowego. No i oczywiście przejdziemy sobie teraz do Cyber Resilience Act, bo o tym jeszcze nikt na konferencji nie mówił, więc faktycznie będziemy pierwsi. Dodam tylko, że sama nazwa jest ciekawa, bo polska wersja językowa tak naprawdę nie korzysta z pojęcia cyberodporność, tylko cyberbezpieczeństwo horyzontalne, ale sama cyberodporność, gdy ktoś się zastanawiał, co to jest, to ja znalazłem taki ciekawy raport, który gdzieś tam się pojawił, że jest to po prostu umiejętność organizacji powracania po jakimś ataku, tak? Czy wyciągania wniosków z tego ataku, z tej sytuacji, która się stała. I już teraz przekazuję mikrofon, żeby szybko powiedzieć, czym jest ten Cyber Resilience Act. Bardzo dziękuję. Teraz tak, akt o cyberodporności jest to nowe rozporządzenie. Zostało ono przedstawione i o tym pamiętajmy dopiero propozycja we wrześniu 2020 roku, czyli ona może się jeszcze zmienić, ale daje nam pewne kierunki, w jakim Unia Europejska chce pójść. I teraz Cyber Resilience Act chce wprowadzić jednolite zasady bezpieczeństwa dla wszystkich państw członkowskich, tak żeby te produkty z elementami cyfrowymi były bezpieczne w całym cyklu życia produktu. Czyli to jest pierwsza taka zmiana. Druga kwestia to chce zapewnić to, żeby producenci zwracali uwagę na podatności i zajmowali się ich wykrywaniem. Czyli ten akt ma adresować dwa problemy. To, że teraz mamy niski poziom cyberbezpieczeństwa i to, że dostawcy nie dają nam takich bezpiecznych produktów, a dwa, zapewniać te aktualizacje, a także zwiększyć przejrzystość dla konsumentów czy użytkowników, nie tylko konsumentów, takich produktów. I przechodząc teraz dalej, tutaj proszę jeszcze, wrócimy. Kiedy możemy wprowadzić taki produkt z elementami cyfrowymi na rynek? Unia Europejska mówi, spełnijcie dwa warunki. Pierwszy, musicie spełnić zasadnicze wymogi cyberbezpieczeństwa i zwracam teraz uwagę na to pojęcie, zasadnicze wymogi cyberbezpieczeństwa, bo ono nam się będzie tutaj pojawiać i ono będzie kluczowe, jeżeli mówimy o tym akcie. A druga kwestia, właśnie zajmijcie się tymi podatnościami, wprowadźcie odpowiednie procedury i polityki. I teraz idąc dalej. No właśnie, te zasadnicze wymogi cyberbezpieczeństwa, wprost wzięta definicja z aktu, na co zwrócić warto uwagę, to to, że jest to oddzielny załącznik. I w tym oddzielnym załączniku Unia Europejska wskazała, co ten produkt z elementami cyfrowymi będzie musiał spełniać. I teraz kluczowe jest to, że produkt z elementami cyfrowymi ma być bezpieczny w całym cyklu życia, ale także producenci mają przeprowadzać tą analizę ryzyka, czyli analiza ryzyka będzie taką bazą do tego, żeby zastosować odpowiednie kwestie związane z bezpieczeństwem. Wykrywamy te podatności, no i też o tej ocenie ryzyka postaramy się trochę więcej powiedzieć. Tutaj jeszcze jeden slajd mi uciekł, ale chciałam dodać, że te przepisy zakładają, że jakby nie zakładają sektorowości, nie zakładają tego, że będzie ograniczone to tylko do jakiegoś kategorii produktu, jakiejś sektorowości, jak w przypadku NIS-u i o tym warto pamiętać. I teraz tak, ale mam wrażenie, że jeszcze jeden slajd o produkcie. O, tutaj ten slajd nam jeszcze chciałam omówić, bo właśnie to jest ta istotna kwestia, jeżeli mówimy o produkcie z elementami cyfrowymi. I produkt z elementami cyfrowymi, wtedy wchodzimy w zakres definicji, jeżeli chodzi o akt o cyberbezpieczeństwie. Jak widzimy, Unia Europejska na razie w definicji przyjęła, że ma być to tak, oprogramowanie komputerowe lub sprzęt komputerowy, powiązane z nimi rozwiązania w zakresie zdalnego przetwarzania danych, ale także różnego rodzaju komponenty. Czyli dekodując tą definicję, produktem z elementami cyfrowymi, czyli wtedy, kiedy będziemy już stosować Cyber Resilience Act, będzie dotyczyć hardware'u, software'u i również właśnie tych komponentów. Na ten moment wskazała Unia Europejska, że nie chce regulować oprogramowania jako usługi, tak zwane software as a service, ale do tych takich wyłączeń podchodziłabym jeszcze tutaj z takim dystansem, ponieważ tak jak wspomniałam, to dopiero będzie się tutaj, ten akt jeszcze jest dyskutowany, więc przyjmijmy raczej tą szerszą definicję dotyczącą tego, czym jest produkt z elementami cyfrowymi. I to, co jeszcze jest ważne, wprost w dokumencie jest wskazane, że ten produkt z elementami cyfrowymi to będzie też dotyczył takich produktów, które połączymy bezpośrednio czy pośrednio, logicznie lub fizycznie z danym urządzeniem lub siecią. Więc musimy patrzeć szeroko na to, kiedy ten produkt, który chcemy tworzyć, będzie wchodził w definicję produktu z elementami cyfrowymi.
Tutaj już sobie o tym powiedzieliśmy, o tych zasadniczych wymogach cyberbezpieczeństwa musimy pamiętać. I teraz obowiązki producentów. Ten dokument zakłada szereg obowiązków. Myśmy chcieli tylko wyszczególnić takie kluczowe, czyli to, że zapewniamy bezpieczeństwo w całym cyklu życia produktu. Do tego przeprowadzamy to ryzyko też, producenci mają w całym cyklu życia popatrzeć na projektowanie, na produkowanie, na wdrażanie, na potem utrzymywanie tego produktu, by zapewnić zbadać ryzyko, zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa i chce Unia, żeby też od producentów wychodziło, że w pierwszej fazie mają minimalizować to ryzyko i zmniejszać potencjalne incydenty, jakie mogą się pojawić. To, co jest ciekawe, to również na producentów przerzuca się obowiązek tego, że jeżeli w swój produkt chcą włączyć komponenty podmiotów trzecich, to również narzuca się na nich to, że te komponenty mają być bezpieczne. I tutaj jeszcze mamy kwestię wykrywania podatności. Jeżeli mówimy, to jest taki, jak wspomnieliśmy na początku, kolejny obowiązek producenta, czyli producent ma, jak zaczyna projektować i wdrażać produkt, ma identyfikować wszelkiego rodzaju podatności. Ma je również identyfikować tak, żeby i sprawdzać, przeprowadzać regularne testy bezpieczeństwa, przeglądy bezpieczeństwa, tak, żeby móc odpowiednio w czas reagować na wykrytą podatność. To, co jest również istotne, to producenci mają obowiązek przygotować taki punkt kontaktowy do zgłaszania podatności. Czyli jeżeli mamy już produkt na rynku, on już działa, to producent powinien stworzyć punkt kontaktowy, gdzie użytkownicy danego produktu będą mogli zgłaszać informacje do tego, że tutaj możecie dać informację, że jest jakaś podatność czy słaby punkt w produkcie i to jest o tyle istotne, że nawet w dokumentacji technicznej, którą ma producent załączyć wraz z produktem, musi dać poświadczenie, że tak, stworzyłem taki punkt kontaktowy i tu możecie się ze mną kontaktować i dawać mi informacje o tym, że jest jakaś podatność w systemie. I teraz tak, to co jest istotne, producenci muszą stworzyć też właśnie, jak jeszcze mówimy o tych podatnościach, tą politykę ujawnienia podatności i to ma być też taki proces i tak jak wspomniałam też, mamy ten bezpieczny kanał komunikacji, bo wychodzimy z założenia, że musimy poinformować producenta o podatności tym bezpiecznym kanałem, zanim taka informacja wypłynie do publicznej wiadomości. Czyli chodzi o to, żeby też nie było sytuacji, że do publicznej wiadomości idzie informacja, a w tym produkcie jest podatność i nagle ktoś tą podatność wykorzystuje w niecnych celach. Dlatego ten punkt kontaktowy jest bardzo ważny i to, co jest też istotne, że jak wprowadzimy produkt przez 5 lat od jego czy czasu eksploatacji, czy wprowadzenia produktu, tam mamy takie wyjątki, musimy mieć ten punkt kontaktowy. Jeżeli podatność okaże się, że została aktywnie wykorzystana, i taka informacja dojdzie do producenta, musi on poinformować w ciągu 24 godzin ENISę, że doszło do incydentu bezpieczeństwa. Czyli też tutaj ten producent jest angażowany w każdym etapie. I tutaj jeszcze taka istotna rzecz, która myślę, że też na konferencji wielokrotnie mówiliśmy o łańcuchu dostaw i tym, że często nie wiemy, jak ten łańcuch dostaw przebiega i staje się źródłem ataku. Ten Cyber Resilience Act będzie wymuszał na producentach sporządzanie takiego zestawienia oprogramowania czy rozwiązań, które zostały zaimplementowane w danym produkcie z elementami cyfrowymi. I cel jest taki, dać większą przejrzystość i użytkownikom, żeby wiedzieli, z czego składają się te produkty, gdzie może być podatność i jeżeli taka się pojawi, żeby szybko reagować, aktualizować i zabezpieczać produkt. Tu już teraz idąc dalej, kolejne obowiązki mamy procedurę zgodności. Procedura zgodności to będą producenci musieli wykazać, że tak, faktycznie produkt, który wprowadzamy na rynek jest bezpieczny, spełnia wszystkie te wymogi, o których sobie, przede wszystkim te zasadnicze wymogi cyberbezpieczeństwa w całym cyklu życia. I teraz rozporządzenie idzie w kierunku takim, że opisuje bardziej szczegółowo, jak możemy tą procedurę zgodności przeprowadzić. Na ten moment zakłada, że może to zrobić sam producent i wtedy, jeżeli producent oświadczy, tak, mam faktycznie bezpieczny produkt, no to bierze na to całą odpowiedzialność, ale są też drogi, które umożliwiają zlecenie tego
jednostkom notyfikowanym, innym podmiotom, jakby to jest bardziej szczegółowo opisane. I teraz tak, jeżeli procedura wykaże nam pozytywny wynik i stwierdzimy, że nasz produkt jest bezpieczny, to wtedy na takim opakowaniu możemy zamieścić oznakowanie CE. Myślę, że to oznakowanie jest już tutaj znane i obowiązuje w Unii Europejskiej i to będzie taki dowód, że faktycznie ten produkt jest bezpieczny i spełnia wymogi tego rozporządzenia. Tutaj, jak już było wspomniane, tą dokumentację techniczną musimy mieć, musimy się nią dzielić z użytkownikami, musimy tam ocenę ryzyka załączać i taką dokumentację przez 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu będziemy musieli ją przechowywać. Także tutaj ta dokumentacja będzie miała istotne znaczenie. I teraz istotna kwestia produkty krytyczne. Mamy produkty z elementami cyfrowymi i produkty krytyczne z elementami cyfrowymi. Założenie jest takie, Unia Europejska stwierdziła, że są takie produkty, które mają większe ryzyko, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni i stwierdziła, że ze względu na swoją funkcjonalność trzeba je zakwalifikować w takie klasy. Mamy klasę pierwszą, klasę drugą i tutaj zachęcamy, żeby z tym załącznikiem się zapoznać, bo tam są wprost wymienione produkty, jakie będą kwalifikowane, ale to, co jest istotne i biorąc pod uwagę tematykę tej konferencji, Unia Europejska wprost wskazuje, że rozwiązania, na przykład przemysłowy internet rzeczy, czy systemy sterowania, jakieś sterowniki do robotów i takie inne są kwalifikowane jako produkty krytyczne. Czyli musimy pamiętać, że wtedy wchodzimy w te klasy i z czym to się wiąże? Wiąże to się z tym, że ta ocena zgodności, o której przed chwilą powiedziałam, będzie bardziej złożonym procesem, bardziej skomplikowaną procedurą i może tutaj tej materii dodatkowe obowiązki na producentów narzucić. I teraz tak, no właśnie, no i brzmi to bardzo dobrze, ale pytanie, no jak będzie Unia chciała to egzekwować, no i tutaj takie rozwiązanie, tak jak było przy RODO, no wprowadzone zostały bardzo wysokie progi, jeżeli chodzi o kary za nieprzestrzeganie tych zasad. Zostało przedstawione, tak jak w RODO, dwa jakby pułapy tych kar. Pierwszy z większą że kara może być w wysokości do 15 000 euro. I wtedy to będzie dotyczyło sytuacji, kiedy nie spełnimy tych podstawowych zasad, czyli nie będziemy pilnować zasad bezpieczeństwa, tych zasadniczych wymogów cyberbezpieczeństwa, nie przeprowadzimy analizy ryzyka, ale także jest ten drugi próg, gdzie kary są troszeczkę mniejsze, raptem do 10 000 milionów euro, wtedy za nieprzestrzeganie pozostałych postanowień tego rozporządzenia. Zobaczyliśmy mniej więcej, jak wygląda Cyber Resilience Act. On będzie fantastycznym dodatkiem do NIS-2, a teraz zastanówmy się jeszcze, jak to jest z tym NIS-2 i dlaczego dodałem tutaj tego ransomware'a. W ogóle bardzo cieszę się, że dzisiaj o tym mówimy, bo w internecie, jak się przegląda LinkedIna czy Facebooka, więcej jest o ChatGPT niż o właśnie tym problemie związanym z ransomware'ami, a on jest niestety dużym problemem, bo jak weźmiemy sobie 54 punkt właśnie preambuły NIS-2, to zauważymy, że tam się pojawia w ogóle ransomware, nawet opisane jest, czy ten ransomware jest, a nawet wskazane są pewne jego jakieś tam elementy, między innymi kryptowaluty. Ale pojawia się zatem pytanie, to jak mamy w kontekście na przykład tego NIS-2 dostosować się, stworzyć organizację, która byłaby odporna na tego ransomware'a? Jakie stosować na przykład standardy? Na naszym breakout session pokryjemy się między innymi ze szkoleniem dotyczącym pewnych norm przemysłowych związanych właśnie z byciem odpornym na ransomware'a. No i pojawia się pytanie, czy możemy je stosować, czy one będą zgodne z NIS. No i tutaj warto zwrócić uwagę na artykuł 25, który mówi nam o tym, że jesteśmy zachęcani do stosowania generalnie europejskich i międzynarodowych norm i specyfikacji. Czyli tak naprawdę wszystko, co zastosujemy, będzie naprawdę świetne. Czy na przykład wczoraj omawiany MITRE, potocznie zwany atak, będzie dobry? Jasne, też jak go zastosujemy, będzie dobrze. Sama ENISA na przykład, jak wskazuje w swoich raportach i omawia ransomware'a, też między innymi odnosi się na przykład do właśnie tych kwestii. Czyli jak weźmiemy sobie na przykład opracowania NIS-u, to będzie ok, jak najbardziej możemy wziąć, więc wszelkiego rodzaju tego dokumenty będą jak najbardziej adekwatne do tego, żeby wykorzystywać je w swojej organizacji. Co więcej, jeżeli zwrócimy uwagę na punkt 2 artykułu 25 właśnie w tym NIS-2, to zauważymy, że nawet jest wskazane, że ENISA może, jeżeli będziemy odpowiednio tutaj lobbować, wskazywać i razem z innymi europejskimi tutaj
organami i agencjami współpracować, opracować porady i wytyczne dotyczące obszarów technicznych, które należy gdzieś tam wziąć właśnie pod uwagę w związku z naszą działalnością. No i szanowni Państwo, jeszcze taka ciekawostka, bo musimy powiedzieć jeszcze o kolejnych aktach, dlaczego należy na nie zwrócić uwagę. W ogóle, jeżeli na chwilę zapomnimy o normalizacji, warto zwrócić uwagę też na artykuł 21, który mówi o tym, że mamy pewne jakieś środki, które powinniśmy stosować. I jak na dyrektywę, one są bardzo szczegółowe, ale pojawia się tam w punkcie G jeden z ciekawych elementów zwany praktykami cyberhigieny. I jeżeli rzucimy sobie okiem na preambułę, co w preambule jest napisane na temat tych praktyk, to zauważymy, że są tutaj bardzo standardowe rzeczy, takie jak Zero Trust Principles i tak dalej, Network Segmentation, o tym wszystkim już wiemy, ale możemy zauważyć, że im dalej pójdziemy, to zauważymy, że też jest między innymi, jeżeli jest to adekwatne, stosujcie też system sztucznej inteligencji i machine learning. No i tutaj zaczyna być już ciekawiej, bo w takim wypadku trzeba byłoby zobaczyć, jakie przepisy mamy pod kątem właśnie systemu sztucznej inteligencji, ale też i wrócimy tutaj na chwilę do Cyber Resilience Act, bo powiemy sobie o pewnych wyzwaniach. Proszę zwrócić uwagę, też zgodnie z NIS-2 patrzę sobie na raport przygotowany przez ENISE, Cyber Security of Artificial Intelligence and Standardization i tam znajdziemy sobie rekomendację 8, która mówi wprost, że trzeba byłoby zwrócić uwagę na powiązania między Cyber Resilience Act i oczywiście Artificial Intelligence Act. No i tutaj właśnie pojawiają nam się pewnego rodzaju wyzwania, ale też kwestie dotyczące tego, żeby obie legislacje były rzeczywiście z sobą w pewien sposób powiązane i żeby mogły być dobrze stosowane. Oczywiście możemy sobie jeszcze bardziej zrobić jakieś tam głębiej wejść w te akty. Zauważymy, że pojawiają się też między innymi ciekawe spostrzeżenia samych prawników, między innymi profesora Filipa Hackera, fajne nazwisko swoją drogą, nie? Jak na profesora, który opowiada o kwestiach związanych z tym, że trzeba byłoby tak naprawdę jeszcze inne akty dołączyć, ale też i na ostatniej konferencji ENISY, na której byłem, zwraca się też uwagę, że ta KRA musi być połączona z RED 2, ale akurat tak się składa, że jeżeli mówimy o RED 2, to tutaj zajdzie zmiana już po wejściu Cyber Resilience Act. Tak, to jeszcze tak dodając, Unia Europejska wyszła z założenia, bo najpierw wydała rozporządzenie delegowane, tak zwane RED 2, które miało pokryć te kwestie też IoT, ale wychodzi z założenia, że jeżeli wprowadzimy Cyber Resilience Act, który będzie pokrywać to, co już jest w tym REDzie 2, to tak naprawdę nie wyklucza się, że ten RED 2 zostanie uchylony. No tutaj jakby temat jest jeszcze otwarty, więc należy śledzić, w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska. Jeszcze na koniec chcielibyśmy tutaj podkreślić, że oczywiście wspomnieliśmy w tych głównych aktach również o akcie w sprawie danych. Tutaj też Unia wskazuje różnego rodzaju korzyści wynikające z wprowadzenia tych przepisów. Pamiętajmy, że to też nas dotknie, bo my też w naszych środowiskach obracamy danymi. Pamiętajmy, nawet można zwrócić uwagę, bo powiedziałem, pamiętajmy, tylko pytanie, czy ktoś gdzieś zwrócił na to uwagę, są różnego rodzaju prasowe informacje związane z tym, że właśnie ten akt też jest skierowany do danych, jakie powstają właśnie w przemyśle, ponieważ 80% tych danych nie jest nigdy użytych i chodzi o to, żeby właśnie z tymi danymi te dane wykorzystać, gdzieś im pomóc być wartościowymi. Oczywiście jeszcze wybrałem kilka innych regulacji, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Jak mówiliśmy o Cyber Resilience Act, tam też są odniesienia do przygotowywanych regulacji związanych z The Machinery Regulations, więc widzimy tutaj kolejne powiązania, szczególnie z załącznikiem, który tam jest. Warto też zwrócić uwagę oczywiście, w zależności od naszej działalności, ale też na CER, ale to wczoraj też było podczas debaty, pojawiły się te informacje. CER też odnosi się do NIS-u 2, ale też innych przepisów, które dziś mogą być z punktu widzenia naszej organizacji ważne. Oczywiście tych regulacji jest dużo więcej, nie wszystkie będą bezpośrednio Was dotyczyć, niektóre są skierowane do bardzo konkretnych aspektów, między innymi do kwestii urządzeń medycznych, czy do kwestii politycznych, reklam, etc., ponieważ jak wiemy, nie tylko te elementy są ważne, również z punktu widzenia też korzyści dla społeczeństwa, walczymy też nie tylko ransomware'ami, ale na przykład z dezinformacją, etc. Więc jest tego wszystkiego naprawdę bardzo dużo. Mi się czas i pani mecenas już skończył, więc zapraszamy do kontaktu poprzez nasze LinkedIny i naszego maila i bardzo dziękujemy Państwu za to, że byliście tutaj dzisiaj z nami. No i zapraszamy.